No to ja rzucę hasło. Sprzedaż BTC przez rząd USA. Rozkminiał to ktoś ostatnio? A Kuba, co nad słyszałeś? tym myślałeś? Wiesz co, no generalnie taka fajna teza ostatnio padła, że rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie się keszował po to, żeby zarobić na Bitcoinie. Po prostu mają tam ponad 300 000 bitków, z tego co kojarzę, mają zagarnięte z różnych skamów wyjęte i tym podobne. I oni się nie będą keszować po to, żeby zarobić na tym, tylko po to, żeby zdampować cenę i mieć większą moc do wprowadzenia CBDC. Coś takiego słyszałem, co generalnie powiem wam, że kurczę, no ma po części sens, nie? Bo oni nie muszą robić tego dla pieniędzy, dlatego że oni drukują, mają tak naprawdę nieograniczoną drukarkę i drukują cały czas kasę, nie? Nie Hmm. wiem, jak to myślicie? Ja myślę, że może być w tym więcej straszenia niż prawdy. Na przykład, bo nie wydaje mi się, znaczy inaczej, straszenie pod CBDC. Tylko po co, skoro ten rynek jest niewielkim rynkiem w skali świata, więc jeżeli chcieliby nawet w stosunku do Amerykanów wprowadzić CBDC, to i tak no, tych Amerykanów nie ma aż tam na tyle, żeby ich przestraszyć tymi rzeczami, no bo rynek krypto nie jest rynkiem, na którym siedzi większość ludzi, czy siedzi większy kapitał. Na tym rynku siedzi owszem retail, natomiast ten retail jest coraz bardziej świadomy i doświadczony w różnych rzeczach i nie widzę sensu straszenia ich spadkiem poziomu Bitcoina z tego względu, że mają do tego znacznie silniejsze inne narzędzia. Więc no nie wiem, dla mnie to jest taka teza, która jest dobra po to, żeby ją podać i postraszyć, ale niekoniecznie po to, żeby ona rzeczywiście gdzieś była właściwa. No dobra, ma sens, a powiedz mi, tak, faktycznie ilość ludzi, którzy siedzą w krypto i używają krypto, no jest tam jakimś tam małym odsetkiem w stosunku do tego, co tak naprawdę jest na rynku kapitałowym, nie? Bo tak naprawdę w Stanach taki przeciętny Amerykanin, kurczę, też posiada gdzieś tam jakieś tam akcje u brokerów i tym podobne, nie? Znowu, jeżeli patrzysz od strony CBDC, no to tak naprawdę bardzo mały odsetek ludzi wie, co to jest CBDC i wie, z czym to się będzie jadło, nie? Oni nie mają wiedzieć, tylko ma być No właśnie. płynne przejście na używanie CBDC. Oni zostaną ugotowani jak żaba w garku. Nie będą w ogóle wiedzieć, co zaczęli używać. Zresztą to pokazuje, że ludzie bardzo szybko się przyzwyczaili do plastikowych pieniędzy, mimo że to na początku hejtowali. Czy karty, czy bliki, czy płacenie telefonem. To się stało trendy. I ty mówisz o niebezpieczeństwach, że to po prostu tak się dzieje, i my tego nie zatrzymamy. To nie jest tak, że świat wróci całkowicie do używania gotówki. Nie, to się nie wydarzy. No to na dzisiaj już nie jest w ogóle możliwe, bo ludzie się przyzwyczaili do tego plastikowego pieniądza, im jest wygodnie. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Dużo wygodniej jest i ja się z tym zgadzam i to jest fajne, jest mieć dostęp do pieniędzy w banku, będąc gdzieś podróżując. Jakbym chciał nie wiadomo ile wydać pieniędzy w Azji, to ja bym musiał z sobą wozić worek siana. Ja miałem gotówkę. Miałem tyle gotówki, co mi wystarczyło na opłacenie pewnych rzeczy, ale też mimo, że tam gotówka jest bardzo popularna, chociaż też QR-ami płacą, tylko że w tych turystycznych miejscach oni głównie przyjmują gotówkę, to i tak były pewne rzeczy, których ja nie byłem w stanie przeskoczyć i musiałem zapłacić kartą. Więc dla mnie powrót całkowicie do gotówki jest niemożliwy. Można spowolnić ten proces digitalizacji całego świata, tego wszystkiego, ale nie unikniemy wprowadzenia waluty cyfrowej, bo my już mamy walutę cyfrową. Banki już tylko zmieniają cyferki i to już jest waluta cyfrowa. CBDC bardziej chodzi o to, że to będzie waluta cyfrowa programowalna i ktoś ci narzuci, na co ty to możesz wydać. Oczywiście można takie funkcje zaprogramować, to widać po Chinach, ale wcale nie trzeba. Tylko że znowu przekonywanie ludzi, wiecie, bo to będzie dobre, wygodne i tak się nie wydarzy, to też jest głupotą, żeby w to wierzyć, że tak będzie, bo jak są jakieś możliwości,
to prędzej czy później ktoś je wykorzysta. Rząd tym bardziej to wykorzysta, nie? No Bo tak. ty jedyne, komu nie możesz ufać, to rządowi, bo rząd kuźwa nie jest za człowiekiem, za społeczeństwem, tylko on jest kuźwa, na to teraz wszystko wychodzi, że jest przeciwko. To, co oni robią i w jaki sposób się zachowują, nie? To nawet Przynajmniej- nie chodzi przeciwko, tylko chodzi o to, że jeżeli kontrolujesz pieniądz, kontrolujesz świat. Tak to wygląda. I jeżeli kontrolujesz podawanie pieniądza ludziom, to co jest w krajach, które są socjalem, jeżeli będziesz ludziom coś dawał, jest okej, a spróbuj im coś zabrać i zobaczysz, co się stanie, jak oni stwierdzą, że im się to należy. Dlatego mega ryzykownym byłoby zlikwidowanie w Polsce 500+. Żaden z polityków nie odważy się tego zrobić, bo ludzie wyjdą na ulicę. Ludzie się do tego przyzwyczaili. Szacun, jeśli ktoś by to zrobił. Ja nie mówię, że to też jest złe, ja nie chcę tego tutaj przedyskutowywać i omawiać, tylko znajdźcie mi polityka, który ma takie cojones, który wejdzie do rządu i powie, nie ma dopłat. Raz oczywiście tym Ale ludziom... czemu na przykład nie ma takiego systemu, że na przykład człowiek, który pracuje na przykład, nie żeby na przykład takiego człowieka na przykład w jakiś sposób wspomagać, ale oni wspomagają jest, wiesz, lenistwo, nie? Że to oni już nie jest lubią polityka, nie? wspomagają. No. Zobacz, Ale to nie jest stworzone dla zwykłych ludzi. Przecież to jest, kurczę, widać, nie? W tej chwili rządy nie działają dla obywatela, tylko, kurczę, obywatel ma działać dla rządu i koniec, nie? raz, nawet jak wprowadzą CBDC, to po części zobaczy, dopłaty, 500+, to wszystko. To pozwala rządowi mieć kontrolę nad ludźmi. I moim zdaniem samo CBDC nie dotknie tak bardzo zwykłego Kowalskiego, jak osoby przedsiębiorcze prowadzące biznesy, firmy i inne rzeczy. Tu jest duże niebezpieczeństwo. Wiecie, no szara strefa i te sprawy, tam se ludzie jakoś radzą i oni chcą się pozbyć też tego. CBDC im na to pozwoli, bo to będzie wszystko cyfrowe i ciężko będzie zapłacić, chyba że będziesz się wymieniał złotem w jakimś tam stopniu. Wszystko będzie kontrolowane. Zresztą dziś czy płacisz gogle, czy płacisz kartą, oni widzą, za co płacisz, jaki papier toaletowy kupujesz w sklepie, więc mi się wydaje, że wiecie, najbardziej obawiać tego CBDC muszą się przedsiębiorcy, a nie Kowalscy. Kowalski, on i tak zarobi wypłatę, dostanie swoje pieniądze, czy państwo mu da tam ten podstawowy dochód, dziękuję, podstawowy dochód, i tyle. I on nie ma ambicji do tego, żeby zarabiać więcej, żyć gdzieś tam wolniej. On i tak żyje w tym Matrixie. Ale czy taka osoba na przykład, niektóra na przykład jest uzależniona od tego na przykład dochodu od państwa, nie? I na przykład rząd powie tak, dobra, musisz zrobić tak i tak, bo jak nie, to nie dostaniesz pieniędzy, wiesz o co No chodzi, to nie? oni to zrobią pod przymusem, że nie dostanie pieniędzy, ale oczywiście musi to być w ramach jakiegoś tam limitu, bo każda osoba ma barierę i wyjdzie na ulicę, nie wiem, ludzie zrobią protest, bo wszystko ma swoje granice. Ty też, jeżeli komuś za coś płacisz, to też jest podana granica, co zawiera dana usługa. Masz to i to w tej cenie. Jeżeli powiesz ty, wiesz co, to przyjdź, ja ci zapłacę 30 zł, powiedzmy, czy teraz kosztuje malowanie mieszkania w Polsce, stawki są 30 i 35 zł. No i ty zaprosisz malarza, zapłacisz mu za to i mu jeszcze powiesz, ale to zrób mi jeszcze to i to. No to logiczne, że on ci zawoła kolejną cenę, a nie zrobi tego w ramach tej jednej usługi. Jeżeli ty jesteś sługusem państwa i dostajesz jakieś pieniądze, ale masz tylko egzystować i coś tam wykonywać, to do pewnego czasu ktoś się zgodzi. Ale ludzie będą tak głupcy, że będą robić pewne rzeczy. To jest to samo, jak mnie w pracy wykorzystywali. Czym bardziej widzieli, że ja potrafię więcej rzeczy, tym więcej rzeczy nakładali mi na moje obowiązki, tym więcej moich współpracowników częściej chodzili sobie na papieroska i na kawę. Co zrobił Marek? Marek zaczął zachowywać się jak oni i zaczął mówić nie, gdzie mi to było ciężko się przestawić, ale zanim ja się obudziłem i zauważyłem, że kurwa, ja robię za 3, a oni lecą w kulki, to już było za późno. I dopiero mogłem cofnąć ten proces, jak zmienił mi się szef. Bo tamten szef bardzo dobrze mnie znał i wiedział, że tu i tu Marek ma czas, tu może zrobić i tyle. A jak mi się zmienił szef, to ja zacząłem zwalniać. Znaczy ja od razu zresetowałem, zrobiłem ustawienia fabryczne, reset i robiłem tylko to, co on ode mnie chciał, a jeżeli ktoś przychodził do mnie ekstra, bo oni się przyzwyczaili, to zacząłem mówić, ty stary, no ale ja nie mam czasu, zobacz jeszcze to i to. I zacząłem być niewygodny i się im to zaczęło nie podobać. Oczywiście ludzie się przyzwyczajają do pewnych rzeczy, jeżeli dostają.
ale mówię, spróbuj im to zabrać. Nie wydaje mi się, że pojawi się taki rząd, który od tak to zabierze. Będą tam różne rzeczy, powiedzmy jakby tam, nie wiem, do rządów doszła Konfederacja w Polsce i to, co tam oni mówią, ale to nie jest tak, że oni to zmienią od tak, to jest proces potrzebny do tego, plus ja nie ufam politykom, nieważne, co by to byli za politycy, oni tak pchają się do koryta i będą patrzeć na siebie, pod siebie, a nie na ludzi. No taka jest prawda. Żaden polityk, nawet jak był dobry na samym początku i robił coś dla ludzi, po czasie i tak zaczyna pod swój dywan wpychać. No nie znam polityka, który by robił tylko dla ludzi. To tam się liczy ich, a nie nasze. Na YouTubie oglądam taki fajny kanał anglojęzyczny Coin Bureau, nie wiem czy znacie. Anglik, naganiacz. proszę. Top naganiacz. Top. Naganiacz generalnie, no każdy nagania, ale powiem ci fajnie rozkłada, kurczę, na elementy pierwsze właśnie CBDC i ma pełno, kurczę, relacji. Ale się, powiedz mi, Greg, bo Wiesz czy co, ty analizy- prywatnie obawiasz się CBDC sam? Bo ja nie. Ja to mam w pompie, ja sobie poradzę, plus na przykład ja mam na dzień dzisiejszy buduję wszystko tak, że nawet jeśli w Europie by wyszło CBDC, to ja spadam z Europy i tu nie chodzi, że ja coś mam do ukrycia czy coś, tylko ja nie chcę być częścią tego systemu, a nawet jeśli bym musiał być przez jakiś czas, to nauczę się z tym dealować i żyć, bo nie było jeszcze takiego czegoś, że ludzie by nie znaleźli jakiegoś rozwiązania. Tak, zgadza się. No nie, powiem ci, Straszenie ludzi. wiesz co, czy to obawianie się, czy może prywatnie się tak bardzo nie boi jak biznesowo, wiesz? No o i to mów, to jest to, co od- powiedziałem. Biznesowo jest będzie bardzo dużo ograniczeń i kontroli, kurczę, a bardzo powiem ci, co mnie niepokoi, to jest generalnie możliwość wygaszania kasy ludziom na ich portfelach. No wiesz? tak, większość ludzi jednak to zużyje, tak mi się wydaje. Plus, no tak jak widzisz, prywatnie jako Kowalski raczej nie ma się czym przejmować. Ale biznesowo, przedsiębiorczo tutaj może być problem, bo zazwyczaj firmy, które się rozwijają się dlatego, że zawsze mają jakiś myk. Coś robią, bo jakbyś chciał prowadzić firmę 1 do 1, tak jak gdzieś tam nakazuje i nie byłoby optymalizacji podatkowej, to ta firma dużo wolniej by dochodziła do wyniku. Takie są fakty. Dlatego są optymalizacje podatkowe, dlatego są spółki. To po to zostało stworzone, by było łatwiej omijać pewne rzeczy, których zwykły Kowalski, czy na przykład osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, nie jest w stanie ominąć i przeskoczyć, bo odpowiada swoim majątkiem na przykład. A spółka ZOO z małym kapitałem zakładowym odpowiada tym kapitałem i ma to w pompie. Nawet jak coś by przegięła, zamykana spółka jest otwierana kolejna. I tutaj CBDC może namieszać i to sporo. A straszenie zwykłych Kowalskich, CBDC i tym wszystkim może mieć pozytywny wpływ po to, by oni wyszli na ulicę i w pewnym momencie się zbuntowali, żeby to zostało wprowadzone, ale tu znowu z korzyścią dla przedsiębiorców i dla biznesów, nie dla ich samych tak do końca. Tak mi się wydaje. I to jest takie straszenie i nagonka na to, co ja też jestem za tym, że jednak to powinno być jak najbardziej spowolnione, a najlepiej, żeby to nigdy nie weszło. Tylko, że to będzie trudne do zrobienia, jeśli oni sobie wymyślą, bo za kurtyną to się już dzieje. Dla niektórych to są teorie spiskowe, a za kurtyną to się już dzieje, to jest testowane i jeżeli ludzie nie będą tego chcieli używać, to też jakaś część nie będzie chciała używać, chyba że zostaną do tego zmuszeni. To też nie możesz od razu wszystkich ludzi zmusić, to też będzie długoczasowy proces. Czy znasz kogoś, kto na przykład nie ma konta w banku i nie używa karty? Ja znam osoby, które nie mają konta, mają tylko gotówkę. Znam osoby, które mają konto, ale nie używają karty. Znam osoby, które mają krypto i używają go do kupowania różnych rzeczy, czy starają się tym płacić nawet. A znam takie osoby, które traktują krypto tak jak złoto, kupuje i zapomina. Nie zmusisz wszystkich od razu. To się musi zaadaptować. I teraz pytanie, wiesz, jak on straszy, jak on to rozbiera i dla kogo jest to rozbierane? Bo jeżeli dla zwykłych Kowalskich, to ich to za bardzo nie interesuje, ale nas, co nie jest teraz, że my jesteśmy niezwykłymi Kowalskimi, bo to niewiele się różnimy jedynie tym, że jesteśmy bardziej gdzieś tam w finansach i zauważamy pewne rzeczy, to dla nas może to być interesujące, ale znów z poziomu tego, jak to okiwać, czy co tam jest nie tak, żeby to wykorzystać na swoją korzyść. Tylko czym więcej my będziemy kminić, co tam jest nie tak i pokazywać im, co tam jest nie tak, tym bardziej oni to będą uszczelniać. Wiesz, o co chodzi? Jak im pokażesz błąd, to oni go naprawią. Muszę zobaczyć ten kanał, który mówisz i zobaczę z ciekawości, w jakim kontekście on to tam
robi i w jakim kontekście jest to omawiane, nie? Wiesz co, ostatnio miał fajną audycję, kurczę, generalnie przeglądał zapisy, które trafiły do kongresu odnośnie CBDC, co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego i objaśniał tak naprawdę krok po kroku, objaśniał połączenia między różnymi firmami, między World Economic Forum, między Bankiem Światowym, między wprowadzeniem właśnie tego CBDC w Stanach, bo tu mówimy o Stanach tak naprawdę, bo od Stanów to wszystko tak wygląda, że się zacznie i będzie, wiesz, ciśnięte na resztę świata, nie? Bo generalnie globalizacja dolara, nie? No dolar jest największą walutą na świecie, nie? Najczęściej używaną, nie? Ja jestem No, tak to ciekawy, wygląda. co zrobi, bo teraz jest tak, że BRICS i i waluta oparta o złoto. Ja też myślę, że to nie wypali, bo to już było. Będą chcieli oprzeć coś o, nie wiem, czy to będzie Bitcoin, czy jakaś kryptowaluta, czy coś, co ludziom da wartość. Bitcoin, tak jak to jest, że wiesz, był standard złota i teraz standard Bitcoina. Dla mnie coraz bardziej sensownie jest ten standard Bitcoina, no bo jest cyfrowy, nie dodrukujesz, jest go tyle i tyle. Coraz więcej ludzi go jednak ma i próbuje go sobie tam gdzieś zbierać. Oczywiście grubasy, instytucje, fundusze to skupują od tych ludzi, bo ludzie to wypuszczają z rąk. No i po prostu może to być taki właśnie to, co gdzieś tam czytałem, standard Bitcoina. I zobaczymy, czy wiesz, coś takiego nie powstanie, że po prostu będzie to oparte o Bitka. I ja coraz mówię, kurczę, ja nawet coraz bardziej jestem przekonany, że Bitcoin jest wymyślony przez rządy i że te Satoshi, to wszystko, my oczywiście na tym jako early adapterzy zarobimy, bo to się jeszcze rozwija, ale zostaniemy ubrani w Bitcoina i część ludzi, która wierzy i będzie na przykład miała tego Bitcoina, jeżeli on będzie kosztować $1 milion i więcej, to będzie i oni się tych ludzi od tak nie pozbędą, ale większość ludzi jednak, większość społeczeństwa ma w pompie kryptowaluty, boi się ich i nie dotyka. Oni zostaną zmuszeni do używania, może nie do używania, ale do używania pieniądza, który na przykład jest oparty o krypto. I teraz ja wolę być kimś, kto jednak ma Bitcoina, niż osobą, która zostanie zmuszona o używanie pieniądza, który jest oparty o Bitcoina, czy tam standard Bitcoina. Więc tu nie chodzi, że my jakoś negatywnie zostaniemy ubrani w tego Bitcoina, bo jeżeli oni przyjmą standard Bitcoina, to zostaniemy ubrani tak, że to rządy wykorzystają do swoich celów. I to raczej idzie w tym kierunku, bo sobie zobacz, co się dzieje. Dla mnie Bitcoin nie jest już takim turbo, nie wiadomo jaką wolnościową kryptowalutą, tym bardziej, że czy Ethereum, oni są w stanie to scentralizować po części, plus jak zobaczysz portfele grubasów, to co to są portfele grubasów? Są albo portfele może nierządowe, ale część tych funduszy, wszystkich tych grubasów, to są portfele, które mają koneksję z rządem, więc oni to zbierają. Po co? Żeby wycisnąć siano z rynku, oczywiście, bo mogą chcieć to sprzedać Kowalskim, ale oni nas ubiorą bardziej w Bitcoina w tym kontekście, że oni się wydymają między sobą, bo muszą znaleźć płynność. I to się może powtarzać do nie wiadomo kiedy. Wydymają ludzi, wycisną siano tego Bitcoina, ludzie to skupią, a potem znowu oni będą cenę pompować, znów trochę ludziom dadzą i znowu cyk i do zera. To samo jest z pieniędzmi, z wartością, z inflacją. Teraz inflacja wyciąga ci coraz więcej pieniędzy z kieszeni, które miałeś zaoszczędzone, bo wszystko jest coraz droższe. Tomek, nie wiem, czy nie ma związku z CRV. There was security issue with some software. A co się stało? Bitcoin scam, czy jak? Opierdzielili CRV. No to ciekawe. Nie, no jest taka teoria generalnie, że Bitcoina stworzyły te służby specjalne, nie? W Stanach. No i ja powiem ci, że ta teoria spiskowa coraz bardziej do mnie przemawia, jak tak się wgłębiam w to, nie? No bo jak oni chcą przetasować? Jeżeli standard złota się nie sprawdził, jeżeli pieniądz oparty o dług się nie sprawdził, to mogą chcieć spróbować standard Bitcoina i CBDC i wtedy nie muszą powodować inflacji, powiedzmy, czy nie wiadomo ile dodrukowywać. Nie wiem, wiesz, nie chcę wchodzić w to, bo nie jestem jakimś tam finansistą, ale myślę, że dużo łatwiej im to będzie kontrolować, jak będą mieli programowalny pieniądz CBDC, niż jak będzie to taka, jak teraz jest gotówka oparta o dług. No to jest taka gruba rozkmina, nie? Mówię, ja po części aż tak nie odpływam daleko, bo ja się skupiam na tym, by wykorzystać krypto, bitcoiny i to wszystko, aby jednak tutaj zarobić siano i nazbierać sobie i fiata, i chociażby niech to nawet jest CBDC, cokolwiek, plus zasoby wokół mnie,
które ja będę w stanie później odsprzedać. Czy to złoto, srebro, whisky, nieruchomości, cokolwiek. Czyli dobra, które ludzie i tak będą chcieli kupić, bo bitcoina nie wiadomo, czy będą chcieli ode mnie kiedyś kupić. I kto. Dobra, odlecieliśmy dzisiaj z tymi teoriami, nie? No, grubo, grubo. No ale fajnie, spoko. Widzę, że tu już niektórzy odpadli. No luz, już mamy 22, a miało być krótko, no. CRV, ale co to jest? A Cure Finance? O kurde. No dlatego tam taki mały dump jest na bitku. Kilka stówek, ale już odbija, widać. Ale to Curve to jest jednak dość spory protokół. No, a ja tam miałem siano. I co teraz? Trzeba sprawdzić, czy jeszcze jest. Nie no, dużo tam nie miałem, ale myśmy robili, pamiętacie, jak się robi te różne akcje przez tego Layer 3 i te inne, to tam się gdzieś zawsze jakoś lokowało siano. No to jak zawsze. No to się kończy tak jak zawsze, nie? Gdzie byś nie miał siana, zawsze jest ryzyko haku i nie wiesz, czy ci oddadzą, czy nie oddadzą z jakichś tam funduszy. Raczej nie oddadzą, więc tu też trzeba liczyć się z tym ryzykiem. No a ludzie i tak wrócą z tym sianem, nie? To tak zawsze jest. No to samo. Nie trzymaj siana na giełdzie, a i tak będą trzymać. Życie. Dobra, nic. Dzięki za dzisiaj. Dzisiaj widzę, że dość sporo grubych tematów mięsa było, także fajnie, że też pogadaliście i podsunęliście jakieś pomysły. Padamy. Ja postaram się to zaraz tutaj wrzucić na YouTube'a i wrzucę wam link, więc osoby, które nie były, mogą sobie to zobaczyć, a osoby, które chcą, to mogą tam wrócić do początku i posłuchać, co gadaliśmy na początku. Także dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, no i widzimy się na kolejnych No, na razie. Siema, siema, dzięki. narkach, hej. Nie ma.